Historię trzeba znać przede wszystkim. Człowiek bez korzeni, to wiadomo. No i dlaczego to jest takie ważne, żeby tą historię poznawać? Żeby Dlaczego badać? jest ważne? Tak. No, trzeba wiedzieć, kim się jest. To są świadkowie historii najbardziej wiarygodni. Na nich możemy liczyć i myślę, że musimy być wdzięczni tym osobom, bo nikt inny jak oni może nam tutaj tą prawdę właśnie wyprostowywać wobec tych kłamstw w mediach zachodnich. To było bezprzykładne oddanie i poświęcenie i myślę, że Polacy tutaj sobie wystawili jako naród najwyższe świadectwo moralne. Żaden naród europejski nie zachował się tak godnie, tak honorowo, jak naród polski w czasie II wojny światowej. Więc dla historii jest wszystko jedno. Mijają dnie, miesiące biegną. 39 na początek był wtedy 1 września piątek. Zabrakło drugiego cudu nad Wisłą. Guzik z tego wszystkiego wyszło i w mgnieniu oka w jednej chwili Żydów do getta zapędzili. Pana matka Marta Bocheńska oraz pana ciocia Marianna Popińska-Rajska uratowały 5-letnią Żydówkę, panią Halinę Buchwald, czyli Ilanę Jari z warszawskiego getta. Jakby pan powiedział coś więcej, jak to się wszystko zaczęło, skąd znały panią Halinę pana matka i pana ciocia? No to ta znajomość sięga przed wojny. Ciocia była niańką i pomocą domową u państwa Buchwaldów, a mama też się znała z tym państwem z racji tego, że była krawcową. Nie wiem, być może jakieś usługi świadczyła, coś takiego. Eliasz Buchwald jakoś zwrócił się o pomoc, czy coś takiego, żeby ratować Halinę. Czyli Eliasz Buchwald, czyli Ojciec Haliny, tak. małej Haliny. Małej Haliny, tak. Ojciec pani Haliny Buchwald był złotnikiem i prowadził zakład biżuteria, zegarki, papierośnice, obrączki na ulicy Wielkiej w Warszawie. Ciocia dała znać, bo wtedy grupy żydowskie wychodziły na zewnątrz do pracy. I jakoś się skontaktowała z ojcem pani Haliny i wtedy doszli do porozumienia, no, że trzeba działać. Że trzeba działać. No i ciocia 2 razy wchodziła do getta, zakładała opaskę z gwiazdą Dawida, wchodziła do getta, żeby wyprowadzić właśnie panią Halinę. No i weszła do getta. Pierwszy raz nie udało się nic załatwić, czyli wyprowadzić Halinki. Drugi raz weszła do getta, przebywała tam z nimi tydzień czasu. Tydzień czasu w getcie? Tak, tydzień czasu w getcie. Siedziała razem z nimi gdzieś w bunkrze. Z Żydami? Tak, z Żydami, oczywiście. Halinka była na Umschlagplatzu i była prawdopodobnie przeznaczona do wywozu do obozu. No i wtedy policjant żydowski Rotholz wyprowadził ją z Umschlagplatzu. No i wtedy się skontaktowała już z ciocią. Ciocia wyprowadziła ją z getta. Pomoc, którą świadczyli zwykli Polacy z własnej woli, no, była przejawem wielkiej odwagi, wielkiego oddania. No, już pomijając to, że groziła za to kara śmierci dla osób ukrywających Żydów. No, przyjęcie kogoś pod swój dach, nawet w warunkach pokoju, na dzień, 2 czy 3, no to jest pewien kłopot. Cóż dopiero w takiej sytuacji, gdy były rozmaite niedogodności, brak żywności, ciągłe zagrożenie, no przyjąć najczęściej obcą osobę
na nie wiadomo na jak długo, to już pomijając ten aspekt zwykłego bohaterstwa i poświęcenia i ryzyka, no, było wielką także niedogodnością, taką bytową, prawda? Wszyscy mieli wówczas wielkie trudności z aprowizacją, z przetrwaniem biologicznym, także to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To było bezprzykładne oddanie i poświęcenie i myślę, że Polacy tutaj sobie wystawili jako naród najwyższe świadectwo moralne. Polska jako jedyny kraj w Polsce za ratowanie Żydów była kara śmierci. Tak. Czy nie zastanawiał się Pan, skąd takie bohaterstwo w Pana mamie i Pana cioci, żeby jednak narazić swoje życie dla tej małej Pani Haliny? Mi się wydaje, że to odruch serca. Po prostu. Trzeba ratować, koniec. Pomoc Żydom na terenie Polski okupowanej wymagała szczególnego poświęcenia, jak już wiadomo, tylko w Polsce obowiązywała kara śmierci i na terenach na wschód od Polski okupowanych. W Europie Zachodniej było zupełnie inaczej i też nie wiemy dokładnie, ilu Polaków zginęło za pomoc Żydom, ale było to co najmniej kilka tysięcy osób. Z tego znane są pewne postacie symboliczne wręcz, które właśnie pokazują cały ten heroizm, nadzwyczajność sytuacji. Tacy jak rodzina Ulmów z Markowej, gdzie powstało muzeum poświęcone Polakom ratującym Żydom, czy też rodzina Kowalskich z Ciepielowa. To są całe rodziny z dziećmi, które ryzykowały życie nie tylko siebie, ale właśnie swoich dzieci. Rodzice i dzieci wspólnie pomagali rodzinom ukrywanym żydowskim, mając świadomość, jak może się to skończyć. I jedni i drudzy zginęli, niestety, z ręki niemieckiego okupanta, ale to też pokazuje, że to była postawa naprawdę bohaterska. Musi coś być w naszym narodzie, co rzeczywiście rzadko zdarza się w narodach ościennych, bo kod kulturowy mamy podobny. Na przykład Słowacy. Religia praktycznie ta sama, język ten sam, historia troszeczkę inna, ale bardzo mocno zespolona z naszym narodem. Podobnie Chorwaci całkowicie inaczej zachowali się w czasie II wojny światowej, a Polacy wzbili się na szczyty heroizmu. Tu praktycznie można powiedzieć, myślę, bez cienia przesady, że żaden naród europejski nie zachował się tak godnie, tak honorowo, jak naród polski w czasie II wojny światowej. Dlatego ja wiążę to z naszą historią, unikatową historią, że to właśnie państwo zbudowane przez naszych przodków, przez Polaków, państwo Jagiellonów, później Pierwsza Rzeczpospolita, że był to niezwykły w całym świecie, głównie wtedy w cywilizacji europejskiej, obszar, gdzie rzeczywiście wolność znaczyła to, co znaczy, a nie była tylko hasłem. Stąd tam bym upatrywał tej niezwykłej heroiczności Polaków, którzy w walce o wolność, zarówno swoją, jak też innych, przypominam, XIX-wieczne hasło Polaków walczących w przeróżnych wojnach i powstaniach za wolność waszą i naszą. Jest to coś niezwykłego w naszym narodzie. Niestety II wojna światowa przez ogromną daninę krwi narodu polskiego spowodowała, że ogromna część tych ludzi żyjących etosem wolności wyginęła. Wiem, że to było w nocy, tak? Że to było wyprowadzenie Pani Haliny, odbywało się w nocy i od razu tutaj została przeniesiona. Tak. Od razu tutaj ciocia ją przyprowadziła i tu zostały. Ale jak to się stało, że na przykład pokonały tą bramę getta między polską częścią a żydowską? To policjant, ten, jak wspominałem, Rotholz, on wyprowadził Halinkę z tego placu. Później przejęła ją ciocia już i przez bramę, strażnicy podobno się odwrócili i przez bramę ją wyprowadziła normalnie. Wśród tych, którzy pomagali, byli też tacy, którzy właśnie z narażeniem życia wchodzili na teren getta warszawskiego, czy na teren innych gett w Polsce, chociażby po to, żeby udzielić pomocy medycznej. Wiem o lekarzach, którzy
udawali się do getta, żeby przeprowadzać tam zabiegi chirurgiczne nawet, czy operacje i to na niektórych skończyło się śmiercią, kiedy Niemcy odkryli po prostu ich obecność. No i zamieszkały tutaj. W tym pokoju stał okrągły stół z długim obrusem i w momencie, gdy ktoś stukał do drzwi, to Halinka uciekała pod obrus, się kryła. No i jak ktoś wyszedł, dopiero wychodziła. To było w ten sposób. A jeszcze pamiętam z opowiadań, że przez całą okupację miała jedną, jedyną sukienkę. I do tej sukienki moja mama doszywała jeden pasek. Jak ona rosła, no wiadomo, dziecko rośnie. Mama doszywała pasek i ona miała sukienkę złożoną z takich pasków. Czyli to musiało być długi czas tutaj się ukrywała, skoro, Znaczy, skoro te paski... No na trzeba pewno było tu przychodziły. Nawet jak były gdzieś już dalej, poza tutaj, poza Bo Wiśniowa Wrocławiem. Góra znajduje się pod Warszawą, tak? No Wiśniowa Góra to jest w Wawrze. To jest niedaleko w sumie. Bo też słuchając wywiadów z panią Haliną, tutaj już możemy zdradzić, że pani Halina przeżyła wojnę i do dzisiaj żyje w Stanach Zjednoczonych. Tak. Mówiła, że jak była mała, to miała blond włosy i niebieskie oczy. Zgadza się. Nie miała, tak jak teraz jak to się wtedy mówiło w okupowanej Warszawie, żydowskiego wyglądu. Czyli to można powiedzieć, że ułatwiło jej ukrywanie się na pewno. Moja ciotka w ogóle miała też wygląd, można powiedzieć, No właśnie. lekko żydowski, bo miała ciemne włosy, ciemne oczy, śniadą cerę. Także, Że mogła wyjść... mogła spokojnie wejść. Mogła udawać No. Żydówkę. Pani Halina raczej blondynka i Tak. niebieskie oczy, a właśnie pana ciocia ciemne włosy i brązowe oczy. Tak. Tymi włosami to było tak, że bez przerwy te włosy jej myli w rumianku, żeby rozjaśnić. Żeby jeszcze rozjaśnić. Żeby jeszcze rozjaśnić. Po jakimś czasie ludzie zaczęli się interesować, co za dziecko. No i wtedy musiały stąd od nas odejść i poszły dalej, czyli poszły tam do pani Nagórzewskiej, z tego co ja wiem, i do pani Strzeleckiej, na Wiśniową Górę. Tak, rzeczywiście też czytałam w innych wywiadach, że pani Halina Nagórzewska również organizowała pomoc dla pani Haliny Buchwald. I pani, jak to mówi pani Halina, pani Marysia, czyli pana ciocia, ona przez cały czas była z panią Haliną, czy mieszkała gdzie indziej? Znaczy ona była cały czas, tylko ukrywały się w różnych miejscach. Czyli one we We dwie się... cały czas wędrowały, przez całą do końca okupacji we dwie się trzymały. Ile wtedy miała lat pana ciocia? Nigdy Musiała nie być wiem. młoda. No młoda, była młoda. Całą sobą się poświęciła dla tej dziewczynki. Tak. No była nianią, czyli już od samego urodzenia była związana z tym dzieckiem. Od urodzenia. No od urodzenia była nianią i pomocą u państwa Buchwaldów. Czyli była związana z tym dzieckiem od początku. A później Halinka, jak straciła, powiedzmy, no w getcie nie wiem jak to było tam, ale już jak straciła swoją mamę, no to już ciotka się stała taką matką w sumie. Historia trochę nietypowa, no bo samej uratowała się tylko sama 5-letnia dziewczynka, ale właśnie razem z polską nianią. To jest bardzo ciekawy tutaj przykład właśnie tego przywiązania dwóch osób do siebie i też no, w tym wypadku jednak przykład typowy pod tym względem, że była to osoba pochodząca z rodziny jednak zasymilowanej, tak, mówiącej po polsku i takim ludziom było mimo wszystko łatwiej. No i jeszcze wyglądająca jak Polka, dzięki temu no, było jej zdecydowanie łatwiej przetrwać, a mimo to oczywiście musiała zmieniać miejsce kryjówki, no bo to był ten problem, że żeby uratować kogoś, jednego Żyda, czy jedną żydowską dziewczynkę, jak w tym wypadku, no potrzeba było pomocy tych kilkunastu osób, Polaków. Natomiast, żeby wydać ją i tych pomagających na śmierć, wystarczył donos jednego człowieka. Wiemy też, że pana ojciec był tramwajarzem i pomagał Żydom w getcie. Był w Armii Krajowej. Też słyszałam, że pana ojciec myślał o tym, żeby
uratować ojca pani Haliny, który Tak. pozostał w getcie. Tak, ale to się nie udało. To już się nie udało. Nie udało się. Jakiś był plan, słyszałem o tym, ale to się nie udało. Więc oprócz pomocy takiej spontanicznej, indywidualnej, powstała też pomoc zorganizowana w postaci Rady Pomocy Żydom Żegota, która była organizacją związaną z Polskim Państwem Podziemnym i też wspieraną przez rząd polski na wychodźstwie w Londynie i która organizowała już taką pomoc kompleksową, można powiedzieć, poprzez dostarczanie zbiórki pieniędzy, dostarczanie żywności, pomocy materialnej, ale też pomoc w zorganizowaniu kryjówek, ukrywanie Żydów, głównie na terenie Warszawy, ale też w innych miastach. Także Gota działała jakby praktycznie na terenie całej okupowanej Polski. No i skupiała w sobie różne też przedstawicieli różnych partii politycznych, organizacji polskich. Żadna prawda nie istnieje, przewrotna historia stroi fochy. O sprawiedliwość krzyczą kamienie, o pomstę wołają ludzkie prochy. W 1944 wiadomo wchodzą Sowieci i jeszcze ukrywają się, pani Halina jeszcze ukrywa się z pana ciocią, ale później, jak czytałam w wywiadach, pani Halina idzie do polskiej szkoły, może się uczyć, ale jednak w 50 roku wyjeżdża do Izraela. No tak. Zabrała ją ciotka. Oni wrócili z Rosji bodajże. No i zabrali ją do Izraela właśnie. No nie chciała wcale wyjeżdżać. Ciotka pani Haliny, tak? Tak. Ale ona Nie chciała nie wyjeżdżać. chciała wyjeżdżać, nie? Była tak związana z moją ciocią, nie chciała wyjeżdżać, no ale wiadomo, no. Ciocia i mój ojciec i moja mama się dostali na Skaryszewską, no ale się wydostali, uciekli po prostu, no. Jeszcze pamiętam tak z opowiadań mamy, że gdzieś widziała taką, ale to straszna taka historia, że gdzieś smulowali dach. No i rozpalili no, pod kotłem ze smołą ogień, no i przyprowadzili Żyda i żandarmi czy SS-mani wrzucili tego Żyda do tego kotła. Słyszałem to. Także to było straszliwe okrucieństwo. To można sobie jeszcze resztę dopowiedzieć, jak to się działo. W 1993 pani Halina przyjechała Tak, do Polski. Tak, przyjechała do Polski. I jeszcze zdążyła spotkać się z pana mamą i z pana ciocią. Jakby mógł pan trochę więcej opowiedzieć, jak wyglądały te spotkania. No tak, ciocia też miała miażdżycę i to już była chora po prostu. Mama jeszcze wszystko kojarzyła, no ale to było wzruszające w sumie to spotkanie. A jak pan to odebrał, jak widział to spotkanie? Bo to było pierwsze spotkanie po latach? Tak. To było pierwsze spotkanie po latach. W 93 roku. W 93 Czyli roku. Jak wyjechała pani Halina z Polski w 50, czyli po 43 latach. Tak, pierwsze się spotkanie, zobaczyła. tak. Ale niestety już pana ciocia, Nie, już nie kojarzyła, była chora. czyli nie rozpoznała. Znaczy, nie rozpoznała Nie. raczej moim zdaniem. Ja wiesz, ja to jęczały niektóre, jęczały. A później te dzieci, było z 5 dzieci, te życielki, te fartuszki miała, jak dziewczynki te fartuszki miały, a te chłopcy to tak tutaj. Jak te cholery żarndalne, jak oni, te dzieci chciały wpaść do tego gieta i jak oni zaczęli ich bić. To są ludzie bez serca, te Niemcy, bez serca. A ty wiesz, jak ja raz te getto oglądałam, te święta Wielkanoc to się tak paliło, tak. Ja wiem Dzidzie, to teraz Dzidzie, to nie żyje teraz. Pamiętasz Dzidzie? Dziwka? Nie. Dziwki nie pamiętam. No, Nie, czy ona nie pamięta? Ja ale nie mówię o Jusi, tylko O Dzidzie. A tak. jak Dzidzie pamięta? Ja wiesz, ja poszłam oglądać, jak przyglądam się, jak to się bali, jak to strzelają jeszcze. Boże, ja idę z stawką, łapię ci żandarm, to nie idzie i do góry. Boże, serce we mnie zamarło. Myślę, jak wrzuci, oni tak robili. Tak, dzieci Jak wrzuci, to zabiją. tak już tak zamaram. A on
postawim podziękowanie. Widocznie miał dziecko, i go przypomniały jego własne dziecko. A jak się Pan dowiedział, no w 93, ale też w 2016, że przyjeżdża tutaj do Państwa Halina, czyli ta Żydówka, Tak. którą uratowały Pana mama i Pana ciocia, to jak Pan zareagował? Nie, no. Ja wiem, jak ja zareagowałem. Na pewno się cieszyłem, że się spotkam. To jest przede wszystkim. No. No, a druga sprawa, że miło jest zobaczyć, że jedno uratowane życie powoduje, że przyjechała duża rodzina. Na 80. urodziny prosiła swoje dzieci, żeby zorganizowały jej podróż do Polski, bo chce podziękować jako prezent urodzinowy, bo chce odwiedzić ludzi i podziękować tym ludziom za to, że uratowali jej życie. No i stąd się wzięła cała rodzina, tutaj w tym pokoju, w którym rozmawiamy. Tutaj w tym pokoju rozmawialiśmy, było super, naprawdę super ludzie. No, czuliśmy się jak w rodzinie po prostu, no, dosłownie tak. Ile osób tutaj Pana odwiedziło? No tutaj była pani Halina, było 2 synów, 2 synowe i 5 wnucząt. Mieliśmy ostatni kontakt na Boże Narodzenie. Przesłaliśmy sobie życzenia. No i zobaczymy, na pewno kontakt się nie urwie. Na pewno będziemy kontakt utrzymywać. Miałem tutaj wszystkie te materiały związane z panią Haliną u siebie. To takie pamiątki, można powiedzieć, bo to jak ciocia zmarła, to ja to wszystko przejąłem. I tam była i metryka, i zdjęcia jakieś takie, no takie po prostu pamiątki. No. Te sfałszowane, tak, sfałszowane tą dokumenty. sfałszowaną metrykę przekazałem, jak była w 2016 roku, plus te wszystkie pamiątki przekazałem, no bo to dla nich jest bardzo cenne. Pani Halinie. Tak. Tak też jak słuchałam właśnie wypowiedzi Pani Haliny, ona, bo teraz mieszka w Stanach, właśnie mówi o tej pomocy, jakiej udzielili jej Polacy w wielkiej liczbie, właśnie w Stanach, dzieciom w szkołach. Mówi, że Polska jest wspaniałym krajem i Polacy uratowali jej życie. Tak. O tym też słyszałem, że właśnie mówi w szkołach tam w Stanach, jakieś wykłady, jakieś coś właśnie dla młodzieży, żeby oni mieli świadomość tego, co się działo. Pani Halina Buchwald jest przykładem osób uratowanych, Żydów i Żydówek, którzy właśnie o tym nie tylko pamiętają, ale starają się przypominać innym i mówić o tym, jak Polacy się zachowali, jak pomagali. To jest bardzo pozytywny przykład, takich jest więcej na szczęście. Tych, którzy przedstawiają właśnie tą prawdę historyczną i ten pozytywny obraz Polski. No, to są świadkowie historii najbardziej wiarygodni. Na nich możemy liczyć i myślę, że musimy być wdzięczni tym osobom, bo nikt inny jak oni może nam tutaj tą prawdę właśnie wyprostowywać wobec tych kłamstw w mediach zachodnich. Już w 1993 roku pani Halina chciała złożyć wniosek o nadanie medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata właśnie mojej mamie i cioci. No ale dopiero sam medal otrzymały w 2012 roku. Jeden medal cioci jest u mnie, a medal mamy jest u siostry. Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest nadawany przez Yad Vashem, przez samych Żydów, tym, którzy pomagali. Przy czym należy pamiętać o tym, że też należy spełnić dosyć surowe kryteria, żeby otrzymać ten medal, bo to nie wystarczą relacje Polaków, na przykład dzieci danej osoby, która już nie żyje, a wtedy pomagała Żydom, ale potrzebne są do tego zachowane relacje, świadectwa samych uratowanych Żydów. To one stanowią podstawę do przyznania takiego medalu i trzeba jakby połączyć jedne i drugie relacje ze sobą, i te polskie i żydowskie. I pomimo, że Polaków jest najwięcej na tej liście, bo ponad 6 000, co stanowi 1/4 wszystkich sprawiedliwych, to powinno być ich zdecydowanie więcej, tylko przez lata PRL-u też nie było możliwości za bardzo, żeby
ludzie tutaj z kraju rządzonego przez komunistów byli w stanie utrzymywać kontakty z tymi, których uratowano, a którzy wyjechali do Izraela czy do Stanów Zjednoczonych i stąd te wiele relacji czy świadectw się nie zachowało po prostu. Musimy pamiętać o tych, którzy zginęli za ratowanie Żydów i wszystkich, którzy im pomagali. No, na pewno z dwóch powodów. Pierwszy jest jakby oczywisty, to znaczy po prostu trzeba pamiętać o bohaterach, ludzi, którzy rzeczywiście zdobyli się na tak heroiczne czyny, a drugi, no niestety jest natury w tej chwili już praktycznej, można powiedzieć, polskiej racji stanu wobec tych wszystkich oskarżeń Polaków o antysemityzm, o udział w Holokauście. Nie pozostaje nam nic innego, jak przypominać prawdę, jak było i jak wielu Polaków pomagało. Mam taką historię. Mój syn był w delegacji, w Tel Awiwie był i też tam się nawiązała rozmowa na lotnisku i on mówi, miałem babcię, która jest odznaczona Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i tam jest bardzo ceniony to medal przez Żydów, bardzo ceniony. Mówi, o, wszyscy się zdziwili. Mówię, o, Zdziwili się. znaczy nie zdziwili, tak, no, jak to określić? Z podziwem tak, popatrzyli. z podziwem, Tak, właśnie, tak. brakowało mi tego słowa. No tak, jak wiemy, tych medali przeznaczonych dla Polaków jest najwięcej. Ponad 6 000 Polaków zostało sprawiedliwymi wśród narodów świata. Jest to największa liczba ze wszystkich narodów na świecie i między innymi no po to opowiadamy w naszej telewizji historię pana rodziny, pana mamy, pana cioci, żeby pokazać, że Polacy w bardzo dużej liczbie pomagali Żydom. I na tym medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, który otrzymały pana mama i ciocia, widnieje napis: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Tak sobie myślałam, że to jest też dobre motto dla tej właśnie historii pana mamy i pana cioci. Szczeka owczarek wśród reflektorów. Achtung, odsunąć się od torów. Pora już kończyć cały ten bajzel. Nie wiedersehen und gute Reise. Niebiesko-ocy, czyści, grubaśni, witali Niemcy. Żydów Auschwitz, po chwili pustka w każdym wagonie. Podróżni już po drugiej stronie. Co pan czuje, kiedy teraz niektóre, ostatnio hiszpańska gazeta El País mówiła, że no, praktycznie Polacy są współwinni Holokaustu, czy kiedy Niemcy mówią o polskich obozach zagłady? Nie no, nie jesteśmy współwinnymi, nie powinniśmy się czuć współwinnymi. I prawda jest zupełnie inna. To jest manipulacja. A jaka jest prawda? No prawda jest wiadomo jaka jest, no. Nie było polskich obozów śmierci, bo nie było. Tylko niemieckie obozy Tylko śmierci. niemieckie. Na terenie okupowanej Polski. Tak. Czyli niemieckie obozy w Polsce. Dość często powtarzają się te głosy w prasie zachodniej, ogólnie rzecz biorąc, nie tylko niemieckiej, chociaż szczególnie oburzają mnie takie stwierdzenia właśnie w prasie niemieckiej, gdzie pisze się o polskich obozach zagłady, czy o polskich nazistach, no bo przecież Niemcy powinni doskonale pamiętać z własnej historii, że to oni tutaj byli, oni okupowali Polskę i tworzyli te obozy. To jest jakieś... Mieszkają blisko nas i doskonale o tym wiedzą, no bo jakby inaczej, też oburzający, ale już troszeczkę w inny sposób jest dla mnie chociażby artykuł w hiszpańskim dzienniku El País, gdzie zapytano, dlaczego w ogłoszonej przez IPN bazie SS-manów z Auschwitz są tylko niemieckie nazwiska. No to świadczy w tym wypadku, nie wiemy, czy to jest złośliwe, czy jednak po prostu świadectwo ignorancji. Prawdopodobnie jednak to drugie, dlatego że wiedza historyczna no, na zachodzie Europy jest bardzo mała. Cała ta sytuacja pojawiająca się w mediach zachodnich wynika z tego, że jest pewna narracja mówiąca o polskich obozach zagłady, która prawdopodobnie wychodzi z Niemiec, a
pozostali dziennikarze z innych krajów, no jednak no, są słabo wykształceni, można powiedzieć, i oni przejmują to, naśladują, powtarzają te same stwierdzenia i w kółko, i nie mając pewnie świadomości, jak było naprawdę. Do tego, jeżeli sięgają do literatury, do internetu, tamże, to też często spotykają się z tym publikacjami o tym, jak to Polacy brali udział w Holokauście. To niestety jest też nakręcane przez część polskich badaczy, którzy tutaj piszą o tym książki i głównie zwracają uwagę tylko na to, wybiórczo traktują źródła, wybierają tylko przypadki, bo takie przecież były, kiedy to Polacy donosili, czy wydawali Żydów, czy sami ich zabijali, nie zwracając uwagi na to, kim byli ci ludzie zabijający. Często były bandy rabunkowe, które działały pod okupacją i tak samo rabowały i mordowały Polaków, nie tylko Żydów. Albo byli to kryminaliści, albo też oddziały komunistyczne, które de facto były bandami rabunkowymi, a nie żadną partyzantką. Natomiast no, niestety taka narracja, tego typu publikacje się ukazują. No, przede wszystkim na czele z publikacjami słynnego Jana Tomasza Grossa, który zarzuca Polakom wymordowanie kilkuset tysięcy Żydów pod okupacją niemiecką. To jest absolutną bzdurą. Wedle mojej wiedzy to te oskarżenia wobec Polaków o antysemityzm, ale też o udział w Holokauście, no, wypływają głównie z dwóch źródeł. Z jednej strony właśnie z tej prasy czy mediów niemieckich, co można odbierać jako pewien próbę odwrócenia uwagi od winy właśnie niemieckiej, a z drugiej strony niestety też części środowisk żydowskich. I w tym wypadku, z tego co wiemy, to jest część tak zwanego przedsiębiorstwa Holokaust, o którym pisał chociażby Norman Finkelstein, sam Żyd, o tym, jak pewne organizacje żydowskie no, w gruncie rzeczy dorabiają się tak, na tej całej historii, na tej krzywdzie swoich rodaków, chociażby przez walkę o odszkodowania, o odzyskanie mienia żydowskiego, i to są często ogromne kwoty, pieniądze, a tak w gruncie rzeczy ci potomkowie tych Żydów, którzy zginęli czy utracili te majątki, no to dostają tylko część tego, resztę przejmują właśnie ci pośrednicy, kancelarie prawne i tak dalej, więc to można powiedzieć, że tutaj jest pewien, można się doszukiwać też takich czynników czysto materialnych w tym wszystkim, ale też jest chyba próba no właśnie znalezienia tych winnych za Holokaust, i w sytuacji, gdy no, państwo niemieckie jest silne, potężne, rządzi Europą, to łatwiej jest rzucić winę na tych słabszych właśnie, czyli na Polskę. Co robi Niemiec w czasach zarazy? Cóż wykonuje tylko rozkazy? Wszystko już czeka, wszystko gotowe. Prosimy do gazu, panie, panowie. Historia pewnie i tak rozgrzeszy dawnych lakierów III Rzeszy. Wiadomo, winni byli naziści z polskich obozów śmierci. Richtig. W mediach czy w powszechnej opinii panuje często taki pogląd, że Polacy, ci, którzy pomagali, to pomagali z chęci zysku, że dorobili się na tej pomocy Żydom, przejęli jakby od nich ich dobytek całego życia, majątek, pieniądze, złoto i tak dalej. O tym się no, często mówi czy pisze, zwłaszcza w kontekście właśnie tych Polaków, którzy mieli zabijać Żydów po to, żeby się na tym wzbogacić czy dorobić, czyli wydawać ich w ręce niemieckie. Tymczasem, jak pokazują badania amerykańskiej badaczki profesor Nechamy Tek, która przejrzała kilkaset relacji ludzi uratowanych Żydów, którzy opowiadali też jej o tym, jak to wyglądało, no ustaliła, że ponad 80% polskich rodzin pomagających Żydom jednak robiło to czysto bezinteresownie, zupełnie bezinteresownie, a przecież sami też byli w trudnej sytuacji właśnie z powodu chociażby no, ograniczeń w przydziałach żywności, powiązywały kartki na żywność. No niestety panuje u nas w Polsce tak zwana pedagogika wstydu, która została w jakiś sposób wylansowana przez średnie środowiska, głównie przez Gazetę Wyborczą, swego czasu bardzo wpływową.
I w tym nurcie powstają i książki, i artykuły, i filmy właśnie takie jak Pokłosie słynne, którym przede wszystkim cały czas tylko narzuca się nam, Polakom, taką narrację, że mamy czuć się winni, przypominać swoje winy, no i kajać się, tak, przepraszać. I to jest wyolbrzymianie tych polskich win na skalę po prostu mocno zafałszowaną już. Natomiast no jednak każdy naród dba raczej o dobry wizerunek swój, a nie o zły. Inne kraje prowadzą politykę historyczną, w której się tworzy filmy raczej pokazujące od dobrej strony dane społeczeństwo, a nie złej. W Polsce działo się przez wiele lat inaczej. I tak się stało, że film, który pokazuje rzeczywiście pomoc Polakom, bohaterstwo, czyli Azyl, dotyczący małżeństwa Żabińskich, którzy ukrywali Żydów w warszawskim zoo, no jednak powstał nie w Polsce, a w Ameryce. W 1994 roku w Gazecie Wyborczej przeczytałem paszkwil autorstwa takiego jegomościa, chyba Michał Cichy. Nie wiem, czy to pseudonim, czy to rzeczywista osoba. Niech historia spuści zasłonę milczenia nad tym indywiduum. On postawił taką oto tezę, że to powstanie warszawskie roku 1944 miało na celu dokończenie tego, czego Niemcy nie skończyli zrobić w likwidacji getta, czyli że powstanie warszawskie miało na celu wybicie Żydów, którzy jeszcze ukrywali się w Warszawie. Także to nie Niemcy pierwsi na masową skalę takie kłamstwa rozpowszechniali, ale gazeta, którą wielu Polaków uważało za głos polskiej inteligencji. Oczywiście trzeba gwoli prawdy powiedzieć, że też niektóre środowiska żydowskie, szczególnie właśnie te lewackie, te z tego bundu, który też, mówię o organizacji lewicowych, ten Edelman, Eli Barbour, jeden z publicystów polskiego czy żydowskiego pochodzenia, trudno to powiedzieć, który dzisiaj mówi świetną polszczyzną, ale mieszka w Izraelu, właśnie powiedział, że to wina Edelmana, że zapomniano o tym właśnie patriotycznym, prawicowym związku bojowym, a tylko związku wojskowym, nie? Żydowski Związek Wojskowy to właśnie ta organizacja, która wywiesiła tą polską i żydowską flagę na ruinach getta, a ten żonkil, którym tak wielu polityków się przyozdabiało, to jest właśnie tych lewackich Żydów, których część później została w Polsce, którzy też później zapisali się do aparatu bezpieczeństwa, którzy z kolei później, kiedy kolejna zmiana, czyli okrągły stół nastąpiła w Polsce, rzucili się do oczerniania Polaków. Także nie tylko Rosjanie, nie tylko Niemcy, ale też i ta postkomunistyczna żydowska lewica również wtedy rzuciła się przeciwko Polakom. Wbrew temu, co piszą media na Zachodzie w ostatnim czasie dość często, to nie Polacy byli winni za Holokaust, przecież nie Polacy w ogóle wymyślili Holokaust. O tym przede wszystkim trzeba pamiętać, że to było dzieło też nie jakichś anonimowych nazistów, tylko konkretnie nazistów niemieckich, bo to naród niemiecki wybrał Hitlera na swojego przywódcę, a Hitler już wcześniej głosił oczywiście poglądy antysemickie. Może nie zdawano sobie sprawy z tego, do czego to ostatecznie doprowadzi, ale taki był cel Hitlera, żeby i nazistów niemieckich, żeby wszystkich Żydów wymordować. Ten naród miał zniknąć z powierzchni ziemi. Na tym polegał właśnie Holokaust, czyli zagłada. I to było widoczne już tak szczególnie latem 1941 roku, kiedy po ataku na Związek Sowiecki na tych terenach wschodniej Polski okupowanych po prostu działały zorganizowane grupy niemieckie Einsatzkommando, które rozstrzelały, jak się szacuje, nawet około 1 miliona Żydów. A pół roku później, w styczniu 1942 roku, na konferencji niemieckiej w Wannsee podjęto decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Te fakty są znane i wiemy, kto to planował i do czego dążył. Temu służyło najpierw zamknięcie Żydów w getcie, w gettach, a potem wywożenie ich do obozów zagłady.
to Francuzi już przed wybuchem II wojny światowej, nie chcąc wojować z Niemcami, mówili, że to Polacy wywołują wojnę o Gdańsk. Także to już Francuzi zaczęli nas oskarżać. No Niemcy w zasadzie poszli za tropem, skoro to nie żadni Niemcy, a rzekomo jacyś naziści, których nikt w zasadzie już na oczy nie ogląda. Skoro było to ludobójstwo, skoro były ofiary, no to trzeba znaleźć winnych. Niemcy do tego się już nie nadają, no bo ta pokuta, czas pokuty się zakończył, jak zdaje się kanclerz Schroeder ogłosił. No to musi być całkiem ktoś inny winny. No Polacy do tego się doskonale nadają dla propagandy prawdziwych zbrodniarzy, ponieważ polskie elity polityczne przez bardzo wiele lat w zasadzie żyły z upokarzania polskiego narodu. Były ośrodki zainteresowane tym, żeby Polakom psuć opinię. Na polu badań naukowych Instytut Pamięci Narodowej w tej chwili uruchamia szerszy program badawczy dotyczący stosunków polsko-żydowskich, gdzie zamierzamy wyjaśniać te kwestie, badać dogłębnie na przykładzie konkretnych terenów. Cały czas też trwają prace nad indeksem Polaków ratujących Żydów i Polaków zamordowanych za pomoc Żydom. Jak słusznie mówi często profesor Zybertowicz, prawda zwycięża nie bez oręża. Jeśli Polacy są niezorganizowani, jeśli nie są wyposażeni w odpowiednie środki nacisku medialnego, czyli nie mają dostępu do mediów w Polsce. Przecież 90% mediów papierowych, zdaje się, to są media niemieckie, w telewizjach nie jest dużo lepiej i tak dalej, i tak dalej. Czyli Polacy, mając prawdę, nie mają możliwości przebicia się do opinii publicznej. Dlatego dzisiaj szczególnie ważne są te obywatelskie inicjatywy w mediach społecznościowych, bo tu udaje się obejść system. W systemie udało się nas zablokować, a w mediach społecznościowych możemy mówić prawdę. Dlatego akcje obywatelskie w internecie, akcje propagandowe, takie właśnie docierające do opinii publicznej na Zachodzie, jak ostatnio ta inicjatywa, by pokazywać, że to są niemieckie obozy śmierci. Inicjatywa IPN-u, żeby pokazać nazwiska wszystkich tych oficerów, tych oprawców, którzy pilnowali właśnie Żydów w Oświęcimiu. I prasa hiszpańska mówi, jak to? Polacy chcą pisać na nowo historię II wojny światowej? Pokazują, że tam sami Niemcy byli w Oświęcimiu tymi strażnikami, czyli dla Hiszpana jest to zaskoczenie, że to nie. Zobaczcie Państwo, jak to kłamstwo przeciwko Polsce już się tam zakorzeniło. Historię trzeba znać przede wszystkim. Człowiek bez korzeni, to wiadomo. No i dlaczego to jest takie ważne, żeby tą historię poznawać? Żeby Dlaczego badać? jest ważne? Tak. No, trzeba wiedzieć, kim się jest. Trzeba się z tym identyfikować. No. To jest bardzo ważne. Więc dla historii jest wszystko jedno. Mijają dnie, miesiące biegną. 39 na początek był wtedy 1 września piątek. Zabrakło drugiego cudu nad Wisłą. Guzik z tego wszystkiego wyszło i w mgnieniu oka w jednej chwili Żydów do getta